na zdrowie i na dobrą rozmowę. Aho. Jesteśmy dzisiaj w Lublinie, w miejscu, które sama bardzo często odwiedzam. Nazywa się Intuicja i kryje w sobie ogromne ilości magii. I chciałabym Was zaprosić do tego miejsca, do wspólnego odkrywania. Ja nazywam się Iga Najda i mam niezwykłą przyjemność gościć dzisiaj właścicielkę tej przestrzeni, Klaudię Iwaniuk. Cześć, dzień dobry. Jestem. Jesteśmy. Tak. Świetnie. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo znamy się troszkę. Poznałyśmy się na kobiecym kręgu, jednym z Tak. jakiś czas temu, zanim to miejsce w ogóle zaistniało. No. Więc pamiętając ten czas, pamiętając moment od naszego poznania, powiedz, jaka była historia, jak powstał pomysł, co doprowadziło Cię do tego, że jesteś tutaj dzisiaj, że jesteśmy tutaj dzisiaj. No właśnie, wiele osób w ogóle pyta, skąd pomysł na intuicję. I ja mam wtedy takiego laga, bo tak naprawdę nie wiem, co ja mam odpowiedzieć, skąd pomysł. To się zrodziło tak naprawdę z czasem i też sporo osób miało na to wpływ, że ta intuicja powstała. I to też się stało taką moją chęcią właśnie, żeby stworzyć to miejsce, a że los dał, to powstało. No dobra, ale tak krok po kroku. O. Kiedy był ten pomysł? Kiedy taka żaróweczka się w głowie zaświeciła? Tak, chcę tworzyć taką przestrzeń, bo to też się musiało skądś wziąć. Wiesz co, to były takie luźne pomysły, że ja gdzieś tam dla jaj czasami mówiłam do swojego partnera życiowego, Adama, wiesz co, a sklep ezoteryczny, kurde, nie ma sklepu ezoterycznego w Lublinie, fajnie by było pójść do takiego miejsca. Tym bardziej, że właśnie w dużych miastach, takich jak Warszawa na przykład, jest pęczki takich sklepów, a u nas w Lublinie jednak tego nie ma i w ogóle chyba na województwie lubelskim nie ma takiego miejsca, że można sobie pojechać, popatrzeć, pogadać, Powąchać. Tak, więc był to taki pomysł luźny bardzo, a Adam jest taki bardzo zawzięty, nie? Że on bardzo też wierzy we mnie, co mi w ogóle daje dużą moc do tego, co ja robię, bo uczę się też tego, żeby stawiać sobie duże cele, które wymagają dłuższego czasu, nie? Bo ja jestem szybki człowiek, ja też lubię zrobić od razu i jest, nie? A to jednak był taki projekt, jeden z moich pierwszych, które wymagały ode mnie czasu i rozciągały się bardzo długo. No i Adam tak, to co, otwieramy ten sklep, otwieramy i tak co jakiś czas jakby czułam już taką presję w pewnym momencie i tak stanęłam sama przed sobą i stwierdziłam, że
no kurde, właśnie na kręgach dziewczyny mówią, że fajnie by było, jakby takie miejsce było i tak dalej. Przemyślałam to sobie i okazało się, że mam predyspozycję jakby do tego, żeby to stworzyć, nie? No i no, wymagało to miesięcy, tak jak wspomniałam, żeby pójść do urzędu, to załatwić, bo w ogóle nawet nie wiedziałam, od czego zacząć, tak? Czy najpierw wynająć lokal, znaleźć, czy pójść do urzędu, otworzyć działalność, gdzie w ogóle kasa fiskalna, no więc towar, w ogóle hurtownię trzeba by było znaleźć, ale też fajnie, bo też jak byłam na swoim pierwszym festiwalu, to tam widziałam mnóstwo rękodzielników, którzy tworzą bardzo ładne rzeczy i gdzieś to się przeplatało, no, że trzeba poznać też tych rękodzielników, nawiązać współpracę, jak to w ogóle działa, no wszystko wielka niewiadoma. No ale stwierdziłam przed samą sobą, że okej, są predyspozycje do tego, zróbmy to. No i mówię, to wymagało ode mnie też takiej wewnętrznej walki o spokój tak naprawdę, bo jak tylko czułam presję z tym, że na przykład, o Boże, już drugi tydzień mija, my mamy wynajęty lokal, a ja nic nie zrobiłam następnego kroku, więc to była dla mnie ogromna lekcja też takiej akceptacji tego, że jak ja w tym momencie nie podejmuję działań, to też jest jakby okej. Skąd ja to znam? No, także to była też lekcja, ale jednocześnie fajna zabawa, no bo ja lubię nowe rzeczy. Lubię doświadczać nowych rzeczy, rozpoczynać nowe rzeczy, jak się coś zmienia w moim otoczeniu, bo wtedy czuję się, że żyję. No i co? No Powiedziałaś, no. co mi bardzo wybrzmiało i powtórzyłaś to już kilkukrotnie, że okazało się, że masz do tego predyspozycję. Mhm. Co to znaczy? Y, Jakie predyspozycje? Jakie odkryłaś? Okej, przede wszystkim jestem osobą, która nie lubi pożyczać pieniędzy. Ja po prostu stronię od tego jak najbardziej, bo no kurde, tutaj to temat rzeka jest, bo musiałybyśmy zacząć od samego źródła, czyli od tego, jak otworzyłam się na siłę wyższą. Kopmy do tego źródła, kopmy! Tak, poczułam się zaopiekowana i już też trochę porobiłam takie testy na to, czy ta siła wyższa jest, czy czuwa nade mną, jak nam się razem pracuje, jak to działa, tararara. No i akurat byłam w takim miejscu, kiedy ten pomysł się pojawił, że miałam po prostu zasoby do tego, żeby wynająć lokal, żeby zainwestować w towar, który tutaj będzie, w narzędzia, jak ja to nazywam. No i też w zasadzie już jakoś tak płynęło, że też poznawałam, tak, już byłam w kręgu osób, które tworzą rękodzieło, więc tak naprawdę no wszystko jakby no było. No. Prowadziła cię Intuicja. tak, w ogóle z nazwą na początku to było tak, że intuicja miała się nazywać magicznym sklepem, po prostu magiczny sklep, tylko tyle. No ale ja też mam tą energetykę panny, w ogóle lubię wszystko mieszać sobie i astrologię i jakieś przeróżne religie wrzucać do swojego osobistego wiedźmowego kociołka, tak, do kociołka. zamieszać. Tak, dokładnie. No i też mam właśnie tą energetykę panny, więc ja się bardzo dobrze bawiłam przy otwieraniu, przy tworzeniu intuicji, dlatego że mogłam mieć tą swoją przestrzeń. Okazało się to dla mnie nawet takie zbawienne poniekąd, no bo to wiadomo, jak jest dom, dzieci, jestem żoną, kobietą, matką, jeszcze jestem przecież ja sama z tym wszystkim i okazało się, że ja nic dla siebie samej nie robię, tak? Nie idę i nie daję sama sobie tego, co mi daje frajdę, tak, że no wiadomo, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby robić czasami takie rzeczy, które dają nam radość, bo czasami jest tak, że na przykład jesteśmy wypaleni, zmęczeni tym, co się dzieje dookoła nas, tą monotonnością, obowiązkami tymi samymi w kółko, czujemy to wypalenie i nie zawsze jest tak, że potrzebujemy odpoczynku, takiego, żeby się położyć, zrelaksować. Czasami jest tak, no, każdy musi znaleźć swój sposób na siebie, ale czasami jest tak, że potrzebujemy zrobić
coś takiego, czego na co dzień nie robimy, a daje nam tą radość. Nie wiem, dla jednego to będzie sesja fotograficzna, że pójdzie sobie z telefonem w las i sobie porobi zdjęcia. Dla drugiego to może być, nie wiem, rozwiązywanie krzyżówek, coś prostego. Dla drugiego to będzie podróż w góry, więc różne rzeczy. Ładowanie bateryjek. Tak, i to jest ładowanie baterii i to też właśnie nie chodzi o to, że można, można się położyć i nie wiem, wyspać się, przeleżeć cały dzień i w ogóle w ten sposób sobie odpocząć od, nie wiem, social mediów i tak dalej, od wszystkiego, bo można też w drugą stronę pójść i naładować te baterie, tak jak powiedziałaś, Iga, nie? A tak jeszcze krążąc wokół tych predyspozycji, to jakimi słowami mogłabyś je określić? Poza zasoby, że były na to finanse, to jest część materialna, ale to nie jest coś, co wystarcza do tego, żeby prowadzić swój własny biznes. Więc co jeszcze w tobie? Wiesz co, Jest. ja bym te finanse może zaczepiła, bo to nie było tak, że ja te finanse miałam od zawsze. Ja tak naprawdę pochodzę z bardzo biednej rodziny, gdzie czasami brakowało na ten chleb, co nie? I no były takie, nie wiem, załóżmy starczało pieniędzy do końca miesiąca, a jeszcze druga połowa była. Jakby no ciężko było, ciężko. Więc uważam i to, co zaobserwowałam w swoim życiu, to, że jeśli my wchodzimy we współpracę właśnie z tą siłą wyższą, bo ona jest, czy my ją ignorujemy, czy ją zaakceptujemy, czy nie, to ona jest i po prostu każdy sobie rzepkę skrobie. No, jeśli jest człowiekiem, który wszędzie widzi zło, no to dostaje jakby z otoczenia takie rzeczy i takie sytuacje na miarę tego, czym się kieruje, tak? Sami sobie tworzymy ten nasz świat, ten tak. bliski nasz świat, jak go odbieramy. Tak, więc Tak moje dobrze życie żyjemy. bardzo się zmieniło od tego momentu, kiedy tak sobie gadałam czasami z tym wszechem i tak dalej, sama siebie doskonaliłam. No miałam największy boom, moje życie wręcz się posypało, miałam wrażenie, ale z drugiej strony gdzieś pokładałam taką nadzieję w to, że coś jednak nade mną czuwa i tak musi być na razie. Kiedy to zaczęłam zmieniać samą siebie, jedną cechę wybrałam. Jedną cechę na początek. No i w zasadzie, Jaką cechę? wiesz co, wybrałam na początek takie nie bycie taką arogancką w stosunku do innych. O, nie? No i też to było na przykład skłamstwo jednocześnie, bo ja to sobie od razu wrzuciłam do jednego worka, to co mi pierwsze na myśl przychodziło, więc to było takich kilka cech jednocześnie. Ale wracając właśnie do tego momentu, tego odcinka w moim życiu, to tak po 2 tygodniach, 3, jak ja tak naprawdę się spięłam cała i próbowałam się przyłapać w tych momentach, co miałam się zachować według schematu, a zachowałam się inaczej, po 2-3 tygodniach moje życie w ogóle zaczęło się przewracać totalnie. Wydawać by się mogło, że jest tragedia. No, ale jakoś przebrnęłam przez ten cały okres, bo on trwał w ogóle rok. Więc jeżeli pochodzi się tak naprawdę z ciężkiego środowiska, z domu, tak, w którym jest bardzo, bardzo toksycznie, to ten moment kulminacyjny jest bardzo trudny. Ale ostatecznie, kiedy się już przejdzie przez ten okres, sprawy zaczynają się naprostowywać i tak ten los właśnie sprzyja, dostajesz wtedy właśnie te fanty, które, te sytuacje, nie wiem, okoliczności, rzeczy, które sprzyjają właśnie, są zgodne z twoim marzeniem, z twoim celem, nie? Więc zawsze należy marzyć i mieć te cele, nawet jeśli wydają się, że są niemożliwe. To największy sukces przychodzi do nas wtedy, kiedy my nad sobą pracujemy. Nawet większy sukces osiągamy wtedy właśnie, niż skupiamy większość swojej energii na tym, żeby pójść do pracy i tam włożyć 100% z siebie, nie? Tak zauważyłam, że teraz dookoła jest bardzo dużo
sieci, w ogóle w krążącej energii tematu przełamywania relacji z pieniędzmi. I czuję, że gdzieś jakby cały czas w tym obrębie się obracamy i się kręcimy. Powiedziałaś, że pochodzisz z biednej rodziny, ale jednak doszłaś do miejsca, które wygląda zupełnie inaczej, zmieniając siebie, obserwując siebie, pracując nad sobą. I chciałabym się dowiedzieć, z jakimi ty przekonaniami na temat samej siebie, przekonaniami na temat pieniądza, patrząc na swój background, na swoje korzenie, musiałaś się zmierzyć, musiałaś pokonać, odwrócić, żeby tę relację z pieniędzmi mieć dzisiaj lepszą. Jeśli chodzi o sam pieniądz, to w mojej rodzinie było tak, że po prostu jak ktoś ma pieniądze, to automatycznie wytwarzały się jakieś takie emocje względem tej osoby, takie jakieś wrogie, nie? Zazdrość. Tak, jakaś zazdrość, ale taka wręcz przeradzająca się w nienawiść, jakąś taką Mściwość. Tak, Bo jak grubo. ma, to ukradł. No, ani takie jakieś, nie wiem, nie? Ale tak naprawdę zrozumiałam też w pewnym momencie, że pieniądze nie są czymś złym, ale to też dopiero później mi przyszło i stosunkowo niedawno. Bo fakt, ważne jest doskonalenie siebie i duchowość, ale jesteśmy zatopieni w materii i siłą rzeczy fajnie, jeśli stwarzamy sobie wygodę w życiu, bo to nam daje też komfort dla naszego ciała, nie musimy się, wtedy nie stresujemy się i tak dalej, więc ten pieniądz jest częścią naszego życia. No i siłą rzeczy trzeba zrobić, trzeba, jak kto woli, no nie, bo można być na przykład hipisem, któremu jest dobrze w lesie, w bunkrze bez pieniędzy, chociaż nie sądzę, żeby tak do końca było dobrze, no nie, bo jednak no, żyjemy też w takich czasach, gdzie ten pieniądz jest bardzo ważny, bo no co, potrzebujemy mieszkania, potrzebujemy coś zjeść. Wiem, że są różne alternatywy, tak, bo obserwuję gdzieś moich znajomych, to jakieś takie zero waste jedzenie i tym podobne, można sobie tak to zorganizować, ale z drugiej strony mamy takie czasy, że fajnie jest wsiąść w samolot, polecieć na przykład na inną wyspę, bo tam może się okazać, że jest coś do odkrycia, co nie? Więc ten pieniądz siłą rzeczy jest częścią naszego życia i już. No i właśnie to było takie przekonanie, że miałam tak wgrane po prostu w system podstawowy, tak, że pieniądze i ludzie, którzy mają pieniądze, to po prostu są B, nie? Ale nie do końca też to czułam, tak, żeby to było moje, nie? No i co? I też stosunkowo niedawno pojawiło mi się coś takiego, że taka myśl, i też gdzieś posłuchałam na TikToku albo gdzieś takiej dziewczyny, już nie pamiętam, kto to mówił, ale że jeśli chodzi o prośbę do wszechświata, losu źródła, Boga, albo afirmowanie sobie tych pieniędzy, ciężej będzie je zmaterializować, żeby one się pojawiły, bo pieniądze są tylko środkiem do celu. Jeśli masz czyste intencje, które są zgodne z tobą i jakby idziesz już z tą intuicją, tak? Bo Bóg, wszechświat i tak dalej jest też intuicją. W ten sposób się komunikujemy. Jeśli ty intuicyjnie, nie wiem, masz nagle pomysł, że nie wiem, musisz, no właśnie już przytoczę ten przykład, który wcześniej, że musisz polecieć sobie, nie wiem, gdzieś tam na jakieś Karaiby albo gdzieś, nie? No to jakby idziesz tą ścieżką i się okazuje, że jakby te pieniądze przychodzą i okazuje się, że ty masz na ten cel, żeby go osiągnąć, tak? Polecieć na te Karaiby. Nawet szybciej się to właśnie pojawia, jeśli nawet szybciej. Bym powiedziała, że właśnie wtedy to najlepiej działa. Afirmowanie sobie czy proszenie o same pieniądze mogą być takie, może przynosić takie wrażenie złudności trochę, bo też właśnie odkryłam, że ważne jest to, żeby to było na zasięgu naszej ręki, tak? Czyli jak ja na przykład mieszkam w domu, w którym jest biednie i tak dalej,
ja sobie wyobrażę, że nie wiem, do końca miesiąca albo w tym roku, albo coś chcę kupić dom, ja nie mogę tego poprzeć całą sobą, całym swoim ciałem, całą swoją wiarą i tak dalej, że to się uda, więc mam tą wątpliwość, więc jestem wycofana i to się nie wydarzy, oczywiste. Więc dobrze jest sobie wyznaczać powoli małe cele, które są w zasięgu ręki, tak? Czyli znajdę taką i taką pracę. Jest to możliwe w tym momencie, czy nie? Jeśli tak, no to szukaj, a znajdziesz. Nie? Myślę, że to można byłoby trochę podsumować tak, że warto być po prostu otwartym na obfitość życia. Po prostu, że życie jest tak, może być tak pełne dla nas różnych rzeczy, podróży, finansów, cudownych relacji, miłości, różnych rzeczy. I ten moment, w którym Tak. otwieramy się na obfitość po prostu życia, jest tym momentem, w którym te rzeczy po prostu przychodzą. I tak super jest sobie robić te cele, Tak. bo tak sobie tworzymy po prostu ten swój świat dookoła, co chcemy osiągnąć, czym chcemy się otaczać, kim chcemy się Dokładnie, otaczać. a co najlepsze jest to, że to, co się dzieje w naszej głowie, to też z filozofii Feng Shui, którą lubię odkrywać, no okazuje się, że tak naprawdę to, co my mamy u siebie w głowie, co u nas w głowie się dzieje, jakim my człowiekiem jesteśmy, to właśnie ten obraz naszego otoczenia i tego, co się dzieje w ogóle dookoła nas, jest odwzorowaniem tego, co my mamy w sobie, w sercu, w głowie. Także no. To jakbyś mogła powiedzieć, jak myślisz na dzień dzisiejszy, jakim jesteś człowiekiem? Kim jest Klaudia? Jaka jest Klaudia? Kiedyś ktoś... Nie kiedyś, na razie dzisiaj, do kiedyś przejdziemy. Poczekaj. Kiedyś ktoś powiedział mi bardzo ważne zdanie i była to Iga Najda, nie wiem, może kojarzysz. Powiedział bardzo ważne zdanie, które uświadomił mi, bo ja się bardzo biłam z myślami w ogóle, kim ja jestem. Powiedziała, że nie wiem teraz, czy powiedzieć właśnie z tej perspektywy ciebie czy siebie. Dobra. Dzieliła się po prostu co u niej, tak? Powiedziała, że Ig jest dużo. W jednej sytuacji jestem taką Igą, w drugiej sytuacji jestem taką Igą i tych Ig jest milion takich właśnie, że każdy z nas ma milion takich różnych swoich stron, osobowości, że my w każdej sytuacji jesteśmy inną osobą i to jest naturalne, więc nie musimy się określać do tego, że jesteśmy jacyś konkretni, bo ja na przykład nie potrafię tego, nie potrafię określić, kim jest Klaudia tak definitywnie. Mogę powiedzieć, że na pewno przyjmuję różne role w swoim życiu. Jakie? No właśnie kobiety, matki, przedsiębiorczyni. No ostatnio też właśnie, no to co poszło za tym, że stałam się przedsiębiorcą, to też to, że stałam się szefową, bo zatrudniliśmy Paulinkę naszą. Tutaj do intuicji przychodzi na zmiany. No więc tych ról jest dużo i tak naprawdę wymagają ode mnie różnych rzeczy. Na pewno jestem poukładanym człowiekiem, który kocha urządzać wnętrza na przykład. Feng Shui, stąd się wzięło. Tak. No, jestem taka, że zawsze pcham wszystko do przodu, wierzę, jestem optymistką, mierzę wysoko. Zawsze widzę horyzont jeszcze, oprócz tego, że wejdę na górę. Mamy już dużo rzeczy tak naprawdę, z których można wyciągnąć, bo to, w jakie role wchodzimy, albo w jakich rolach jesteśmy często, też trochę tak archetypowo związane jest z pewnymi cechami. Więc jesteś mamą, czyli jesteś troskliwa, jesteś czuła, jesteś opiekuńcza. To miejsce wygląda na otoczone czułością, troską, opieką. Jest po prostu pięknie stworzone. Pięknie stworzone. Dziękuję. Jesteś kobietą, więc jesteś też generator miłości, nie energii kobiecej, generator miłości. Pełna emocji, na pewno, pełna emocji, zmieniająca się, bo idąca z cyklami. Opowiadamy na cykle, jak my kobiety. No. Jesteś, tak sobie myślę jeszcze,
przedsiębiorczynią i szefową. Więc te cechy też o czymś mówią. Mówią o odwadze, bo nie każdy ma odwagę na to, żeby zbudować swój własny biznes. Tak. No właśnie to wszystko tak się potoczyło, że ja w ogóle myślałam, że ja się w ogóle do tego nie nadaję, przecież nigdy w sklepie nie pracowałam, a to trzeba ludzi obsłużyć, nie? A jestem arogancka i nie przyjdą, tak? No i myślałam, że ja się w ogóle do tego nie nadaję, no przecież produkt sprzedać, Jezu, wiesz, jakby no puścić to dalej, coś opowiedzieć, ale jak już doszło co do czego, już ten sklep został otwarty, to się okazało, że to jest, Boże moje, jeszcze na moich warunkach, na moich zasadach, genialnie, w takim sensie, że mogłam stworzyć tu taką atmosferę, jaką tylko bym chciała, więc to, że ja też się interesowałam wieloma aspektami właśnie tego rozwoju duchowego, nie wiem, po prostu chłonę jak gąbka większość informacji, tak? Z takich różnych dziedzin, do czego są kadzidła, do czego są świece, nie wiem, astrologia trochę numerologia, więc o różne tematy możemy zaczepić. Też wyłapuję takie informacje gdzieś z otoczenia, że na przykład jakieś osoby są polecane do zrobienia usług, tak? Numerologicznych, nie wiem, jakichś innych. I właśnie czuję się jak taki przekaźnik między tym wszystkim i odnajduję się w tym. No i te zasady, które tutaj wprowadziliśmy, w zasadzie zasada jest taka, że nie ma zasad, więc jeśli ktoś ma ochotę przyjść do intuicji, witamy go słowami dzień dobry, cześć, żeby sobie mógł wybrać, na jaką mamy mieć relację i żeby pani? czuł się swobodnie z tym, nie? Czy na ty? Okej, rozumiem. No. A tak, nie wiem dlaczego przyszło mi do głowy, że to jest trochę też tak, że jak zmieniamy swoje życie, jak się otwieramy na świadomość, jak się przebudzamy, jak dochodzimy do źródła pewnych rzeczy, to te właśnie przekonania negatywne o nas samych, które mamy w sobie, możemy przekuć w siłę. Bo tak myślę sobie trochę o tym, co dzisiaj już padło. Cały czas powiedziałaś o tym, że na przykład dużą walką w tobie była cecha właśnie arogancji. Z drugiej strony zastanowienia się, czy możesz sprzedawać, czy jak to, bo to są relacje z ludźmi, bo coś tam, więc może jak ktoś ci odbierze. I tak myślę sobie, że czasami nakładamy my sami zbyt dużo negatywności na słowo. Bo tak w gruncie rzeczy, czy arogancja jest tak do końca czymś takim złym. W języku angielskim to jest cocky. Someone is cocky. I to trochę mówi o tym, że ktoś jest po prostu hop do przodu. Taki pewny siebie. Więc ktoś pewność siebie powie, że to jest arrogant. Są dwa rodzaje pewności siebie, ja bym to tak podzieliła. Tak samo jak w świecie jest światło i ciemność, yin-yang i nie wiem, i mokro i sucho, nie? Jakby są dwa końce. To ja zauważyłam, że trzeba skosztować każdej skrajności, żeby znaleźć swój środek. I są dwa rodzaje tak naprawdę tej pewności siebie, nie? Może być taka arogancka właśnie, że traktować wszystkich z góry i że ja wszystko wiem najlepiej i w ogóle, ale jest też drugi koniec sznurka, gdzie właśnie, znaczy drugi koniec, no jest też taki rodzaj, w tą stronę, jest drugi rodzaj takiej pewności siebie, takiej, że ja wiem, że ja jestem tu po coś, i bardzo pragnę spełnić to powołanie, tak? Odkryć siebie i oddawać to z pewnością siebie, bo ja wiem, że ja w tym jestem dobra, więc ja chcę to wnieść do świata. Czyli właśnie podsumowując, pracując nad sobą, odkrywając swoje cienie i wkładając w to uważność, zrozumienie, próbując odwrócić po prostu niekoniecznie fajne schematy zachowań, dochodzimy do tej jasnej części naszej,
która Tak. jest mocą. Chociaż nie ma ludzi idealnych. To jest tak, że po prostu dążysz do doskonałości, przynajmniej ja tak mam, że Aha. dążę do doskonałości, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że nigdy jej nie osiągnę. No, nie ma ludzi idealnych, zawsze coś jest kosztem czegoś. I dlatego też ta wędrówka w życiu jest taka ciekawa, bo no co, no dążymy do tej doskonałości, ale tak naprawdę prawdopodobnie nigdy jej nie osiągniemy, ale to jest cały czas zbliżenie się do siebie, właśnie do tej subtelnej cząstki siebie, tak? Odkrywanie, no bo co? Ciało jest łatwo poznać, no bo możesz spojrzeć na swoje ręce, nie wiem, gdzie masz pieprzyk, coś tam, a jednak odkrywanie tej duszy to są zupełnie inne, takie subtelniejsze rzeczy, które wymagają najwięcej pracy, najwięcej uwagi, bo są tak subtelne, że tylko spokój, wydaje mi się, może nam pomóc odkryć to, nie? Takie... Czasami są sytuacje, gdzie, nie wiem, gdzie się możemy zdenerwować, nie wiem, coś nas denerwuje, albo nie wiem, coś wywiera po prostu tak wielkie emocje w nas, że jesteśmy tak rozpędzeni przez to, że nie możemy też dostrzec tego, że coś takiego się pojawiło, nie? I właśnie to sobie też tak posegregować. Dobra, to mi daje radość, to będę to robiła częściej na przykład, albo jak będę czuła się zdołowana, to sobie to zrobię, bo to mi daje radość. To jest poznawanie siebie, odkrywanie, co mnie buduje i zwiększa moje wibracje. Ale też nie da się być cały czas na najwyższych wibracjach, na przykład albo gdzieś, no bo kurde, no to są doświadczenia. Jeśli my sobie postanowimy, że chcemy być mniej skąpi na przykład, to pojawia się więcej takich sytuacji, które będą dawały nam powód do tego skąpstwa i właśnie trzeba uważać, czego chcemy, nie? I być na to czujnym, bo... Nauka przez sukcesy i przez porażki. Inaczej się chyba nie da. Robimy 2 kroki do przodu, krok do tyłu. Właśnie, W jeszcze tej co drodze mi do przyszło, doskonałości. jeszcze to, co mi przyszło, wypadało mi 2 razy, ale znowu mi się przypomniało, że pokora w tej pewności siebie, no nie? Bo z jednej strony, ja przyszedłem tu na świat po coś i szukasz tego swojego powołania, w czym masz tą smykałkę w danym momencie swojego życia, czy ogólnie w całym życiu, ale właśnie ta pokora też w tym jest bardzo ważna. Jest bardzo cienka granica, żeby przekroczyć, nie wiem, może to jest tak subtelne po prostu, ta pokora jest tak subtelna, że bardzo łatwo ją przeoczyć w tym wszystkim. Czyli jestem świadomym człowiekiem, idę przez życie, odkrywam siebie, ale fajnie, mam taką i taką smykałkę do czegoś, to jest moje, zdecydowanie, robię to, rozwijam, daję innym ludziom i w pewnym momencie może się okazać, że zeszliśmy jakby w skrajność zachowania wobec innych. I jakby gdzieś tracimy taki szacunek, ale też właśnie tą pokorę, że wow, jak fajnie, dziękuję, że dostałam takie cechy, nie? Jakby braknie czegoś takiego. Właśnie tutaj znowu wracamy do tej relacji z tą siłą wyższą, tak? No bo jej powinniśmy za to dziękować, że mamy okazję tego doświadczać, że to się zatraca i znowu to ego jest na pierwszym planie, nie? Intuicja, połączenie. W ogóle torebki ego mamy teraz. Torebki ego. I ego, właśnie, intuicja ego, to jest chyba coś, czym sobie trochę właśnie gdzieś się wydaje w życiu, w pewien sposób szafujemy. Jeżeli słuchamy się naszej intuicji, słuchamy tego naszego wewnętrznego głosu, to gdzieś tam, oczywiście, że balansujemy od tej harmonii w prawo, w lewo, w jedną, w drugą stronę, bo po prostu się nie da być po środku, bo nas Czasami zaskakuje. Czasami jest ciężko też w ogóle podjąć zmiany, co nie? Tak, dokładnie. Bardzo ciężko. Kurde, przecież to jest taki kocioł wtedy w głowie. O Jezu, a ta druga strona właśnie, o której sobie myślę, to ego. Jak nas zamknie za bardzo, wygłuszymy się na naszą intuicję, no to w tym momencie nie mam ja zawsze powtarzam. Zawsze powtarzam, że intuicja to jest taka pierwsza myśl. Po prostu, jeśli ty później chodzisz, przyszła ci jakaś myśl i ty później chodzisz, nie wiem,
kilka godzin, 2 dni, tydzień albo ileś i ciągle o tym rozmyślasz, czy dobra, jak zrobię to będą takie plusy, minusy, a może nie, ja się do tego nie nadaję. To jest nasz mechanizm obronnego, żeby nie przedsięwziąć nowych rzeczy, bo to jest wyjście ze strefy komfortu, a on ma dbać o nasze bezpieczeństwo. No i właśnie, jeśli ty w ogóle już zaczęłaś o tym myśleć i to rozkminiasz, to znaczy, że ta myśl przyszła z intuicji. Nie? Czy myślisz, że ludzie tutaj wchodzą intuicyjnie? Przychodzą do nas osoby, które przyszły intuicyjnie albo po zapachu. Na okopowej czasami jest czuć, nie? Od nas zapach. Nawet jeśli nie palę kadzideł, są po prostu drzwi otwarte, więc gdzieś przychodzą też tacy ludzie z przypadku. I czego tu szukają? Różne rzeczy tu odkrywają. Ostatnio miałam okazję poznać panią Anetę, która jest jasnowidzem. To tak pokrótce w sumie jasnowidzem, bo tak naprawdę ona sama próbuje się nazwać i też nie może, bo tak naprawdę to jest takie bardzo złożone. Każdy z nas ma inny potencjał, więc nie ma konkurencji, co nie? Że każdy z nas jest inny i tak wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. To trochę tak jakby zebrać setkę osób i każda z nich miałaby przygotować ciasto marchewkowe i każde smakowałoby inaczej. Nie byłoby ani jednego, które smakowałoby tak samo. Więc no też tak miała być gdzie indziej, a przyszła. No i też się okazało właśnie, że przyszła nie bez powodu, bo akurat to był czas taki przed pełnią księżyca. No i akurat do pełni, ja w ogóle w pełni planowałam sobie tym razem zrobić rytuał. Nie robię za często rytuałów, ale jak już je robię, to z takim, nie można przeklinać, prawda? No, najwyżej wypipujemy tam. No to, że będzie, ja jak robię rytuały, to one są z takim pierdolnięciem, nie? Że to jest mocne. No i szykowałam się do tego i ona do mnie przyszła, szykowałam się do tego rytuału, ona do mnie przyszła, żeby mnie oczyścić. Znaleźć też sposób na to, czym się zmagam od długiego czasu. Wróciłyśmy się w sumie do mojego czasu takiego, gdzie miałam 5 lat. No i ona oprócz tego, że widziała, skąd to się wzięło, to jeszcze dodatkowo mnie oczyściła, więc to jest taki jasnowic, on właśnie, nie? No i właśnie nic nie dzieje się bez powodu i przychodzą tu przeróżne osoby z przeróżnymi rzeczami. I czuję też po tym, jak się otwierają, że one czują już tutaj to bezpieczeństwo, że ta intuicja jest takim punktem w centrum miasta, gdzie to jest taki punkt, do którego wejdziesz i się na chwilę wyciszysz, jakby odetniesz od tego, co jest na zewnątrz. Jeśli potrzebujesz, możesz porozmawiać albo, nie wiem, znaleźć coś, co posłuży Ci jako narzędzie do tego, żeby Cię trochę bardziej zrelaksować, nawet poza intuicją, tak? W domu, jak jesteś sam ze swoimi myślami na przykład. Trochę mi wybrzmiewa z tego chęć pomocy innym. Myślę sobie o tym, że my kobiety mamy często w sobie takie właśnie matczyne, opiekuńcze cechy. Chcemy pomagać, chcemy właśnie kimś się zająć. Dajemy dużo z siebie innym i oprócz tego, że oczywiście, okej, to jest twój biznes, ty masz też coś z tego dla siebie, ale gdzieś z tych naszych potencjałów właśnie bardzo często wychodzi ta chęć pomocy. Powiedziałaś o tym, że ludzie tutaj czują się bezpiecznie, że ludzie tutaj mogą poczuć harmonię, spokój, ucieczkę. Czyli coś chcesz im zaoferować oprócz samego produktu, który jest jakby okej, możesz coś kupić, ale przychodzisz tu nie tylko po zakup, czyli nie tylko po materialną rzecz, ale też po coś. I trochę czuję jakby tak jakby rezonuję gdzieś zawsze z tobą odnośnie rzeczy takich właśnie, którymi się kierujemy w życiu, jak chcemy coś stworzyć, dlaczego się nimi zajmujemy. I myślę sobie, że miałaś jakąś taką właśnie wizję, tworząc to miejsce, do kogo chcesz trafić.
Tak, bo nasz sklep jest w ogóle tematyczny, tak? Jest to sklep ezoteryczny tak zwany. Więc jakiś określony produkt tutaj miał być, jakieś określone narzędzia, więc wiadomo, jest określona grupa, do której trafiamy. Aczkolwiek prowadzimy też w tym momencie takie elementy, które są takie pomiędzy, bo na przykład torebki jego są szalone. Więc są tu i kolory, i jakieś takie, nie wiem, na przykład symbole oczu i tak dalej. Więc można tutaj przyjść tak też z marszu, nawet jeśli się gdzieś tutaj nie odnajdujesz na tym polu takiej duchowości, tylko po prostu jesteś. Tak, gdzieś. No to wydaje mi się, że to taka kobieca cecha właśnie takiego zaopiekowania i stworzenia takiego ogniska domowego, więc to też tak naturalnie wyszło. I no to przeszło moje najśmielsze oczekiwania tak naprawdę, co będzie w tej intuicji, nie? Nie sądziłam, że aż tak będę przydatna. Myślałam, że raczej będzie to takie, wiesz, że mam produkt, mogę ci powiedzieć o nim, nie? I proszę, i bum, nie? Się okazało, że naprawdę czasami przychodzą osoby, które tak pokładają we mnie jakąś taką nadzieję albo wiarę, że otwierają się ze swoją prywatnością i szukają jakiejś porady takiej, czy wsparcia takiego mentalnego. Więc gdzieś tutaj ta relacja też się buduje na takim poziomie takiego zaufania, nie? Myślę, że to może być coś podobnego trochę jak ludzie przychodzą do baru i barman czy barmanka muszą być psychologami. To trochę chyba czasami jest też tak. Albo do manikurzystki. Albo dokładnie fryzjerki, że jednak trzeba mieć w sobie jakąś taką pojemność i otwartość na to, że... Tak. A tutaj to już mój skorpion. W sensie mam bardzo blisko w swoim kosmogramie tego skorpiona i usłyszałam raz od astrologa, że właśnie skorpiony mają taką pojemność. Często mogą spotykać właśnie ludzi, którzy mają jakieś takie cięższe energie na sobie do wyrzucenia, bo skorpion sobie je weźmie, on sobie je przetrawi i jest wszystko git, nie? I dla niego, i dla tej osoby. Więc no wydaje mi się, że w tym momencie mojego życia jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. A co możemy tu znaleźć? Co mogą tu znaleźć osoby, które przychodzą? Parę rzeczy widać w kadrze, ale chciałabym, żebyś tak opowiedziała, przybliżyła. Mamy różne narzędzia, różni ludzie do nas przychodzą. Większość osób w Lublinie to jest jednak taka część, która dopiero nurkuje, dopiero się zanurzyła, ale są tak głodne właśnie tego wszystkiego, całego tego świata niematerialnego, że ja jestem zafascynowana osobiście, że taka podniecona wręcz, że wow. Ale frajda, no nie? I dla Ciebie, i dla mnie. A w naszym asortymencie właśnie są różne rzeczy. Można sobie zacząć od takich prostszych. No tutaj akurat już kieruję te słowa do takich osób początkujących. Od takich prostszych, no bo też większość ludzi jest taka ostrożna z tym tematem. No, na początku chciałabym na przykład świeczuszkę albo jakieś lekkie kadzidło, tylko żeby nie jakoś silnie oczyszczające, tylko kadzidło. I takie zwykłe kadzidło też jest fajnym środkiem do odkażenia swojej przestrzeni, nie? Bo uchylasz sobie okno, odpalasz kadzidło i to kadzidło już z żywiołem powietrza sprząta Ci przestrzeń, co nie? No wiadomo, są też takie zioła, które są bardziej zaawansowane, jakieś silniejsze w działaniu, o może tak. Mamy tak, rzeczy hurtowniane z Indii, z Nepalu i oni to ręcznie wszystko robią, więc pomimo tego, że to jest z hurtowni, to też jest ręcznie zrobione, każde kadzidło i tak dalej. Mamy rzeczy rękodzielnicze, które są wykonane tutaj u nas w Polsce przez rękodzielników, dlatego też jeździmy na targi, na festiwale, na jakieś giełdy tematyczne i tak wyłapujemy w sumie to, co nam się podoba tak naprawdę do naszego sklepu. Instrument. T-drum to instrument, który jest wytworem rąk własnych Jakuba, który sprzedaje swoje instrumenty głównie na stronie Etsy, stronie dla rękodzielników. Spotkaliśmy go na targach
i trochę o tej dramie. Jest to bardzo podobny instrument do handpana, aczkolwiek jeśli chodzi o niego, możemy grać rękoma, a mamy pałeczki. Taki instrument może pomóc wejść w stan medytacji, ponieważ jak zaczynamy grać, to ręce tak naprawdę uderzają nawet byle gdzie i będzie ok. I ten dźwięk będzie taki przyjemny dla ucha. Dlatego też w pewnym momencie okazuje się, że gramy od godziny, tak jak ja na festiwalu siadałam na koc i grałam sobie na tym instrumencie. Gramy od godziny, a nawet nie wiemy, że już tyle czasu upłynęło, także fajny instrument do wglądu w siebie. Więc mamy hurtowniane rzeczy i rzeczy rękodzielnicze. No i przechodząc przez kadzidła, książki, karty, runy, biżuterię, kakao ceremonialne, Co my tu mamy? bujusy, różdżki nawet się pojawiły u nas, wyjątkowe notesy skórzane z takimi postarzałymi, klimatycznymi stronami. Obrazy rękodzielnicze też, tak. Jakieś dzienniki manifestacji, które są prowadzone. Mamy perfumy olejkowe do ciała. No, olejki eteryczne, jakieś relaksacyjne poduszeczki na oczy, nie wiem, takie rzeczy ozdobne do domu, jakieś naklejki na szyby. No tak naprawdę ten asortyment jest bogaty, choć nasz sklep właśnie nie wygląda na taki. Wchodzą ludzie i jak zaczynają chodzić, to mówią: Jezu, tak dużo macie tych rzeczy, w ogóle nie widać, bo u nas jest wszystko poukładane, zamawiamy w małych partiach te rzeczy, żeby właśnie tutaj też zachować tą filozofię feng shui, przepływu tej energii u nas w sklepie, żeby nie było tłoczno, tylko żeby właśnie panowała tu harmonia też pod tym kątem. Przychodzi mi kilka kwestii do poruszenia do głowy, ale znowu pojawia się feng shui, o którym wspomniałaś, i czuję, że to jest coś też bardzo, czym się kierujesz zapewne i nie tylko w tej przestrzeni, ale też pewnie i w domu, i gdzieś indziej. Czy mogłabyś powiedzieć dla takiego laika, kogoś, kto kompletnie, totalnie nie ma pojęcia, o co w tym chodzi, co to w ogóle jest? Okej. Życiodajna energia napędza każde nasze ciało, tak? Moje, twoje. I ona jest nie tylko w nas, ta energia napędowa, ale ona jest też w naszym otoczeniu. Więc siłą rzeczy ta życiodajna energia też napędza nasze domy. Sztuka feng shui polega na tym, że kierujemy świadomie tą energią, która przepływa, w taki sposób, żeby ona sobie przepływała spokojnie, jak strumyk, a nie jak rwąca rzeka na przykład, nie? Bo wtedy robią się różne zaburzenia, na przykład nie mamy na nic siły, jesteśmy zmęczeni, więc wprowadza się różne elementy albo przestawia się meble, tak? To tak w skrócie, żeby właśnie ta energia sobie spokojnie płynęła i żeby nam się spokojniej żyło w tym domu. Czy tutaj właśnie też stosujesz te metody? Tak. Zanim w ogóle poszłam na szkolenia z Feng Shui, to tak naprawdę jakoś tak intuicyjnie też to robiłam, później to znalazłam, zaczęłam to sobie troszeczkę zgłębiać, no i się okazało, że tak naprawdę ten lokal, no bo nie było nigdzie informacji, jak urządzić lokal, tak, sklep pod to Feng Shui. Dopiero po jakimś czasie znalazłam takie informacje i się okazało, że intuicyjnie pięknie popłynęło, nie? I że są takie elementy, które są potrzebne. Także tak, tutaj w przestrzeni też są wprowadzone takie elementy. No. Ale jest jeszcze takie pomieszczenie, o tam za nami, które niekoniecznie ma asortyment, ale kryje w sobie coś zupełnie innego, bo oprócz tego, że można tu przyjść i coś kupić, to można też przyjść i skorzystać z usług. Tak profesjonalnie to nazwę. Tak, można umówić się na sesję starocistką. Mamy sesję ogólną i sesję portretu osobistego. Więc
Albo przychodzimy z pytaniami o jakieś różne kwestie, godzinna sesyjka, albo na taki portret, gdzie dowiemy się o naszych predyspozycjach w tym życiu, talentach, takiej ogólnej energetyce. No, to też jest godzinna sesja. Mamy też numerologa. U numerolog też możemy sobie sprawdzić. Tak naprawdę i w kartach, i w numerologii można sprawdzić podobne rzeczy. Aczkolwiek wiadomo, osoba, która to wykonuje, to może powiedzieć to swoimi słowami i jest inaczej. W sensie różne informacje można wyciągnąć. No ale z takiej numerologii sprawdzamy, co jest nam zapisane. Możemy sobie karmicznie sprawdzić, co mamy do przerobienia w tym życiu. Więc to wiele wyjaśnia, dlaczego zdarzają nam się, nie wiem, takie przypadki, a nie inne, tak? Że coś się cały czas powiela, chociaż na przykład coś tutaj pracujemy, to i tak to się powiela i gdzieś się nie możemy ruszyć dalej, no to taki numerolog może nam właśnie pomóc w tym to zrozumieć, ale też na przykład, jeśli mamy jakieś blokady zapisane w liczbach z naszych imion, nazwisk, daty urodzenia, nie wiem, daty ślubu, zmiany nazwiska, po prostu to wszystko się bierze pod uwagę, sprawdzić, jeśli coś nam blokuje i nic nie przynosi efektów, no to przychodzimy do takiego numerologa, żeby on nam po prostu nadał pseudonim, który troszeczkę nam tutaj energetycznie pozmienia jakby zapis ten numerologiczny w nas. No i tam sobie robimy taki rytuał, to nazwę, że przez 30 dni zapisujemy sobie ten najbardziej korzystny pseudonim dla nas, który numerolog nam dał. No i tak zaczynają się dziać zmiany w naszych działaniach, nie? Więc no i mamy oczyszczanie woskiem, no i uzdrawianie reiki. No i to uzdrawianie reiki to mnie tak bardzo fascynuje. Oczyszczania woskiem sobie, szczerze mówiąc, sama osobiście nie robiłam. Ja w ogóle się rzadko oczyszczam, jakoś tak nie czuję takiej potrzeby. Ale Będąc tutaj, może się samo do mnie przyszło ostatnio, widzisz, że Dokładnie. tak, jak potrzebuję, to przychodzi. Tak, ale uzdrawianie reiki miałam okazję właśnie robić u Moniki, która właśnie tutaj u nas przyjmuje. Kurczę, to jest zupełnie coś takiego nowego, co doświadczyłam. No bo przez dłuższą metę spotykasz się z czymś, co cię tak właśnie nęka w myślach i po prostu w pewnym momencie no, jest to silniejsze, tak? I stajesz się słabszy. I takie uzdrawianie reiki też bym powiedziała, że w pewien sposób oczyszcza, tak uzdrawia może te myśli, żeby je tak trochę pozalepiać plasterkami tu, żeby się zagoiło i żeby móc stanąć w pełnej mocy znowu do tego czegoś, co nas tam męczyło i co się wydarza, co nas męczy. Stajesz w pełnej mocy znowu i przyjmujesz to z takim spokojem. Bardziej takie zrelaksowanie odczuwasz w ciele, kiedy masz znowu się z tym zmierzyć, więc to też takie ciekawe jest. No. Jest chyba trochę tak, że w tym miejscu uzdrawiasz siebie, uzdrawiasz innych i na swojej drodze poznawczej odkrywania siebie, czy to było, czy to jest czymś, co myślisz, że jest twoją drogą życia, czy może zupełnie inny cel jest gdzieś dla ciebie? Myślę, że zmierzam tą ścieżką, która jest prawidłowa. Co będę robiła na koniec życia, nie mam pojęcia. Ale z tego, co od numerolog usłyszałam, no to jest tak, że teraz sobie buduję po prostu fundamenty solidne, bo jestem 4. Solidny fundament. Ty też? Buduję sobie teraz solidny fundament pod to, żeby po prostu tam po 50, powiedziałabym na starość, ale 50 to nie starość. Będziemy wyglądać pięknie i młodo. To ja to sobie buduję po to, żeby właśnie po 50 tak sobie już usiąść w tym swoim ogródku na przykład, że wszystko jest takie dopięte i wtedy się tak zrelaksować. Usiąść na tych krzesłach, na tych 4 nogach, na tych 4 żywiołach, na tych 4 kierunkach świata, z
czym związana jest 4. Dokładnie jestem w tym samym procesie i właśnie tutaj, proszę Państwa, to robimy, budujemy fundamenty pod różne rzeczy. Tak. Ten rok też jest takim czasem pracy. Tak, no teraz weszłyśmy właśnie w ten taki osobisty i 4 pełną parą teraz, tak. Tak jest, I dokładnie. czuć. Dokładnie, Czuć. dokładnie. Zetknęłam się też w ogóle o filozofię wedyjską. Nie wiem, czy miałaś okazję? Troszkę. To tak bardzo pokrótce, o czym jest filozofia wedyjska, bardzo pokrótce, bo ja lubię bardzo prosto, rzeczowo na temat. Filozofia wedyjska mówi o tym, że my istniejemy na Ziemi po to, bo tak naprawdę my żyjemy na Ziemi trochę jakbyśmy żyli w piekle, co nie? Ale no mniejsze. Filozofia wedyjska mówi o tym, że my przychodzimy tutaj na Ziemię po to, żeby służyć innym. Co jest w ogóle bardzo ciekawe. No bo z jednej strony musisz spojrzeć na siebie, żeby siebie rozwinąć i tak dalej. Może to są właśnie te skrajności, że do momentu, aż dojrzejemy, jesteśmy w jednej skrajności, na którą nie mamy wpływu i to nas kształtuje. Na być może słabych, być może na jakichś takich nieradzących sobie z różnymi rzeczami. I tutaj zaczynamy się kształtować, ale wszystko ma być w tej wierze takiej i w tej intencji właśnie, żeby służyć innym, nie? To się wydaje takie, jak tu służyć innym, nie? Że co? No, dla niektórych to jest, może być takie poniżające, może nawet, nie? Ale z drugiej strony, jaki sens miałoby nasze życie z innych ludzi? To prawda. Myślę sobie, że to, co powiedziałaś, to jest Twoje intuicyjne odpowiedzenie na pytanie, które chciałam gdzieś zadać, bo tak szukałam właśnie jakiegoś takiego źródła, wspólnego mianownika do Twojego życia, do tego miejsca, do tego właśnie, jaka jest ta Twoja droga, co chcesz robić, co chcesz osiągnąć. I to służenie innym, pomaganie innym, właśnie jesteś takim trochę mianownikiem. Powiedziałaś też przed chwilką, że najpierw bardzo często dużo różnych negatywnych rzeczy jest na nas nakładanych, gdzieś tam złych, z tej ciemnej strony. Później musimy trochę to przekuć i możemy pójść oczywiście za bardzo też w tą duchowość i to jest jakby okej. Jest taki moment, ale myślę sobie, że ma to sens nawet tak czysto, stricte medycznie, bo gdzieś wyczytałam kiedyś, że nasza biochemia, no jesteśmy ludźmi, tak, więc jesteśmy zależni od naszych mózgów, tego jak funkcjonujemy, naszej biochemii, naszej fizjologii, tego wszystkiego. To wyczytałam gdzieś kiedyś, że mogę się pomylić, ale albo 3 pozytywne rzeczy, albo 5 pozytywnych rzeczy trzeba sobie powiedzieć, żeby odwrócić jedną negatywną. Że tak jakby jedna negatywna rzecz, którą sobie wsadzimy do głowy, a mamy przesadzane coś do naszych głów przez dzieciństwo, okres nastoletni, młodą dorosłość, przez ogrom ludzi dookoła, bardzo dużo często negatywnych media, wszystko to, co słyszymy, to ile my musimy wsadzić roboty, jak te 4, mróweczki, w to, żeby to wszystko odwrócić. Ile słów pozytywnych, ile jasności, tak, ile pracy. Skoro była ciemność, tak? Nazwę to ciemnością. Skoro była ciemność, no to potrzebuję tej jasności, nie? Trzeba to wygenerować. W sensie nie da się zrobić tak, że na przykład ja jestem, nie wiem, mam jakąś cechę w sobie do przepracowania, która nie jest okej względem innych ludzi i ja po prostu się jej pozbywam. Nie da się tak zrobić. Tam trzeba sobie znaleźć zamiennik, bo może, ja jestem, nie wiem, lekceważąca, tak, innych ludzi albo nieszanująca innych ludzi, załóżmy. No zauważyłam to mi nie pasuje, ale co ja chcę, jaka ja bym chciała być, czym mogę zastąpić tą cechę, czyli jestem nieszanująca ludzi, ja chcę szanować ludzi.
No i tam już reszta, całe drzewko się rozgałęzia. W jaki sposób mogę pokazać szacunek drugiemu człowiekowi, tak? Czyli nie wiem, czasami mu powiem coś doceniającego go na przykład, nie? Tak gdzieś wybierać sobie w życiu te momenty, że tu i teraz, no bo co, zaplanujemy, dobra, ale no stoimy teraz tutaj przed sobą. O, i ja na przykład w tym momencie mogę powiedzieć, wow, Iga, ale super przedsięwzięcie, rób dalej, to jest fajny pomysł, nie? Albo mogłabyś mi powiedzieć, weź dziewczyno, co ty robisz? Tak, właśnie. O, to jest to, że my w każdej minucie naszego życia mamy wybór, co powiedzieć na głos, a co nie. Bo tak naprawdę każdy człowiek ma w swojej głowie różne myśli. Negatywne też i to taki ciąg czasami. Ale to nie znaczy, że on musi to na głos powiedzieć, bo te myśli przypływają, ale odpływają. I nie wiem, na przykład, jak mamy jakieś oceny, bo mówi się, żeby nie oceniać ludzi. Na przykład, nie? Ludzi. No, na przykład, nie, że na przykład ludzi, tylko żeby nie oceniać ludzi i to jest przykład. Mówi się, żeby nie oceniać ludzi. Mówi się, żeby nie oceniać ludzi, ale siłą rzeczy nie mamy kontroli nad tym, co nam się wyświetla w myślach i na przykład, nie wiem, idziesz ulicą i widzisz, że buty nie pasują do torebki, twoim zdaniem, tak? I masz w głowie, Jezu, jak beznadziejnie się ubrała na przykład. A to nie znaczy, że, nie wiem, idziesz z kimś jeszcze obok i musisz to na głos powiedzieć, ty patrz, jak się beznadziejnie ubrała, co nie? Dużo ludzi, mam wrażenie, tak myślę, że dużo osób ma jakąś ocenę w głowie, ale my mamy wybór, czy chcemy to powiedzieć na głos, podkreślić to energetycznie, tak, bo to tak wygląda z punktu takiego właśnie subtelnego. Czy my chcemy to powiedzieć na głos, czy nie? No i każdy ma ciemną i jasną stronę. Ważne, co wyraża na zewnątrz sobą. Chwile słabości są okej, bo to też świadczy, to jest naturalne, że każdy z nas jest wrażliwy. Jesteśmy ludźmi, kruchymi ludźmi. Nie musimy o nic walczyć, nie musimy być hardzi. No, wiadomo, jak są jakieś sytuacje, gdzie ktoś nas atakuje, no to trzeba się obronić w jakiś sposób. Albo odejść i się nie zbliżać na bezpieczną odległość. Tak, walka albo ucieczka. Albo jak się nie da, to po prostu oddać, co nie? No już. Żeby się w jakiś sposób zmienić, pracować nad sobą, uzdrowić, potrzebne są do tego jakieś narzędzia, metody. Tak myślę sobie właśnie, że ten sklep jest taką opcją pokazania szerokiego wyboru narzędzi, po które człowiek może sięgnąć, żeby się zmienić, żeby w sobie coś uzdrowić. Do jednego bardziej przemawiają cyfry. Tak. Jeden bardziej rozumie kolory. Jeden bardziej zrozumie zapachy, bo mamy różne zmysły, którymi przetwarzamy, odbieramy naszą rzeczywistość. I tak myślę sobie, że chyba to jest właśnie takie miejsce, w którym ty dajesz ludziom narzędzia, opowiadasz o nich i dajesz wybór. Chcesz z nich skorzystać? Chcesz popracować nad sobą? Chcesz się uzdrowić? Trochę tak. Czasami przychodzą osoby właśnie takie początkujące, no tak to nazwę, bo tak będzie w skrócie lepiej. Przychodzą osoby początkujące i nie wiem, i na przykład staną przy kamieniach i ale który kamień wybrać? No to ja rzucam oczywiście. Wybierz intuicyjnie, który ci się podoba, tego weź. Zazwyczaj jest tak, że i tak jak ludzie wybierają sobie właśnie pod tym kątem, co im się najbardziej podoba, to się okazuje, że i właściwości są odpowiednie w tym momencie, nie? Więc bardzo zwracam mimo wszystko uwagę na tą intuicję, dlatego tak jak wpadła ta nazwa, intuicja, to wiedziałam, że bingo, mamy no przecież idealne, bo ja bardzo od samego początku, jak gdzieś się zaczęłam zagłębiać w samoświadomość, no to było prawo przyciągania i intuicja. No i w sumie tak już z 8 albo 9 lat właśnie pracuję głównie z prawem przyciągania i tą intuicją, nie? Skoro mówisz o prawie przyciągania, to jest idealny moment na to, żebyś do
kamerki, tam wprost patrząc, powiedziała na głos, kogo zapraszasz tutaj do tej przestrzeni, kogo przyciągasz, ludzi jakich, którzy potrzebują czego. Możesz się chwilę zastanowić, posłuchać swojej wewnętrznej intuicji, kogo wołasz. O matko, to jest kwestia przypadku. No, zapraszamy do intuicji każdą osobę, która szuka swojego miejsca na ziemi, swojego powołania. Która nie wie, dokąd idzie, ale chce się dowiedzieć. Zapraszamy każdego, kto potrzebuje chwilę odetchnąć, poznać ciepłych ludzi, którzy przyjmą cię takim, jaki jesteś. Światło. Światło rozświetla mrok i rozprasza ponury nastrój, przynosząc nadzieję i inspirację. Poproś anioły, by napełniły Cię światłem, gdyż w nim zawiera się duchowa wiedza. To klucz do wszechświata, który daje miłość i pokój, a także ujawnia Twoją wewnętrzną mądrość. W miarę jak Twoje światło świeci coraz jaśniej, odnajdziesz sens i cel swojego życia. Będziesz promieniować jak latarnia morska, która przypomina bliźnim o tym, że Bóg chce im pomóc. Poproś anioły, aby rozpaliły i wzmacniały w Tobie boski płomień. To, co mi przyszło, kiedy stałam na tym rozdrożu takim, na tym przełomie mojego życia, w ogóle to było niesamowite doświadczenie, bo ja poszłam do okna, załamana po prostu, z niewiedzą, co będzie jutro. Było pochmurne niebo, gapiłam się w to niebo i to już było po pewnych testach. Aniołki, jeśli istniejecie, to zróbcie coś niesamowitego, to mniejsze. Stałam przy tym oknie i tak zwróciłam się do siły wyższej i to, jakie słowa mi przyszły, to niech się dzieje, co ma się dziać, abym była szczęśliwa. Bo miałam też wtedy takie wyobrażenie, gdzie jest mój spokój. Tylko ta droga była taka przebojowa, trochę jak na tym, jak jakimś runwayu, czy czymś takim. No wiesz, że przed tobą jest po prostu tor przeszkód. tor przeszkód, tak. Bałaś się? Wiedziałam, dokąd idę, ale nie wiedziałam, jakie kroki. Tak, bo ja byłam odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. Stojąc przy tym oknie, wypowiadając te słowa, słuchaj, niebo nagle się rozświetliło słońcem zza chmur. Ja takie, wow, jakie piękne niebo. A to nie był koniec w ogóle. Nagle wlatuje, ja mam zdjęcie w ogóle, będziesz chciała, to ci pokażę. Nagle wlatuje taka chmura, płynie sobie powoli po niebie. No anioł, normalnie anioł leciał po niebie, serio, ta chmura wyglądała jak anioł. I no jaśniej się nie dało otrzymać odpowiedzi. No, więc tak, więc to dało mi takie poczucie tego spokoju, że okej, zostałaś wysłuchana, spokojnie, Klaudia, my się już wszystkim zajmiemy. Zapytałam się o to, czy się bałaś, dlatego że myślę że sobie, ja też mam to w sobie, że tym, co nas najczęściej najbardziej ogranicza w robieniu tego, co chcemy, w byciu tym, kim chcemy być, jest właśnie strach. Czy zgodzisz się z tym, czy myślisz, że coś innego w tobie było największą przeszkodą do pokonania? Myślę, że te wszystkie właśnie takie emocje niskie są łatwiejsze do osiągnięcia. O, może w tą stronę.
O szczęście musimy się trochę postarać działaniem, a strach przychodzi nawet jak nie działamy, tak? Czy lęk jakiś. I że te wszystkie nawarstwiające się strachy i lęki i smutki nawarstwione wprowadzają nas w stan depresji. Ale to właśnie się wiąże z tym niedziałaniem, tak? I sam strach jest stresujący. No jest bardzo stresujący, bo jest ten lęk właśnie, że okej, jak ja zrobię taki ruch, jaki przychodzi mi do głowy, to się zawali jeszcze bardziej wszystko przecież. No, dlatego ja tak bardzo na żywioł skoczyłam na głęboką wodę i poddałam po prostu. W tamtym momencie, jak stałam w oknie, poddałam wszystko sile najwyższej, bo nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Dlatego poddałam to i rzuciłam po prostu. Odpuściłam. Nie wiem, co mam robić. Niech się dzieje, co ma się dziać, abym była szczęśliwa. I co się później okazuje właśnie, kiedy odrzucimy ten strach, że świat się nie zawali. No, Że chmura nie runie na nas, tak? Tylko chmura ułoży się w kształt tak. anioła. No. No. Nie jest to proste. To jest bardzo silne uczucie, co nie? Dlatego mówię, tak jak na początku wspomniałam, to właśnie to, że warto jest stanąć obok, jak czujemy już, że coś się dzieje z naszym ciałem, jakaś emocja, nie wiem, oddech się zmienia albo coś, to na chwilę stanąć obok, zobaczyć, co się z nami dzieje, zlokalizować może, każdy ma swoje sposoby, może zlokalizować, gdy to się dzieje, nie wiem, pogłaskać sobie to miejsce, uspokoić, dotknąć, żeby właśnie uspokoić, ale też nazwać. To też jest bardzo ważne. A w ogóle lista emocji do nazwania jest bardzo długa, okazuje się. Tak. Czyli co, warto jest zatrzymać się, poobserwować, na końcu odpuścić, żeby móc iść po prostu dalej? Czy tak byś to mogła podsumować, żeby się nie zatrzymać w tym strachu? No tak, no bo tak bardzo nie chcemy tego strachu, że w nim tkwimy po prostu, udając, że go nie ma, a te myśli wszystkie, które się biorą z tego strachu, one są. No. Nie usuniemy ich deletem, więc no, te myśli są i nas tylko pogłębiają w tym strachu. Dlatego ważne jest, żeby całokształt złapać. Nie szczegóły tego strachu, tak, że Boże, to mi nie wyszło, ale Jezu, mogłaś zrobić to lepiej, albo coś tam. To nie wyłapywać tych myśli, tylko ubrać to w całokształt. Zobaczyć, z jakiego worka to się wzięło, tak? Z jaką nazwą strach na przykład. No. I wtedy to daje takie poczucie bezpieczeństwa. Dajemy sobie samym poczucie bezpieczeństwa po prostu. I to miejsce daje poczucie bezpieczeństwa, dlatego zapraszam serdecznie. Ja osobiście również zapraszam, bo bywam tu i zaraz na pewno coś jeszcze kupię. Nie mogę się po prostu oprzeć, za każdym razem jak tu wchodzę, to z czymś wychodzę. Także dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za tą rozmowę i chciałabym jeszcze tak powiedzieć coś ode mnie personalnego. Zapraszam Was oczywiście na social media Klaudii, którymi jestem zachwycona. Ona je tak cudownie robi. Naprawdę. Wszystko można tam zobaczyć. Jakie są produkty, co się dzieje na bieżąco, opakowane w takim przyjemnym, pięknym wydaniu, że nic tylko śledzić i oglądać. Więc oczywiście wszystko zostanie podlinkowane. Odeślemy Was do social mediów Klaudii i Super, zaglądajcie. dziękuję. Też dziękuję bardzo. Dobrze się bawiłam. No, fajnie, to coś nowego. Lubię. Jeszcze raz 5, 4. Czwóreczki. Dzięki.
Wybrałam nam te karty dzisiaj. Proszę bardzo. Co możesz powiedzieć o kartach? Na przykład te. Karty Archanioła Michała są fajne, jeśli chcemy się pomodlić i nie do końca na przykład leżą nam modlitwy takie tradycyjne, to tutaj mamy właśnie różne wskazówki, pomysły na to, jak modlitwa może brzmieć i pomagają nam po prostu w tym, żeby zwrócić się o konkretną rzecz, dziedzinę. I karty uświęconej duszy. Karty uświęconej duszy. Akurat z tymi nie miałam do czynienia i nie pracowałam z nimi, także tutaj niespodzianka. Odkryjemy. Odkryjemy! Fontanna z wodą umieszczona w strefie bogactwa ma stworzyć fajny przepływ dla pieniądza w naszym życiu. Dlatego tutaj mamy naszą fontannę odpaloną. Oczywiście można też u nas nabyć dla siebie. I poradzić się na jakieś wskazówki, gdzie co najlepiej umieścić.